Za nami już 6. w tym sezonie weekend z Polską Football Ligą. Jak co tydzień zapraszamy do obejrzenia kilku sytuacji dotyczących decyzji podjętych przez sędziów. Poprawnie wykonany pan, prosto w ręce Awala. Walumaru, Mija pierwszego. blok, jest blok kolejny, Ależ obrót, czy to będzie? narzekałem, To że będzie- nie mamy, mamy flagę Naga. niestety, będzie holding odwołany, to tam był, widziałem, powiem szczerze, to z daleka, nie wiem czy to był holding, ale to na pewno będzie przeciwko naszej drużynie. Wojtek Simka ręce rozkłada, czyżby to na nim? Wydaje mi jego? się, że Patryk Źróbek, Zaraz zobaczymy może na powtórce. ten drugi tak Na górze ekranu. idealnie tutaj spinem. O, block in the back. Oddajmy sędziom, to oni są od sędziowania, my jesteśmy tylko od komentowania. Były ręce na plecach, upadł. Może bokiem zebry. To poprosimy o ocenę tej sytuacji. Na początek sytuacja z meczu w Ząbkach, o wyjaśnienie której poprosili komentatorzy. Podczas akcji została rzucona flaga za blok w plecy, w wyniku której cofnięto przyłożenie. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika obrony, który otrzymał ten blok. W momencie kontaktu zawodnik ten zaczynał rzucać się w stronę zawodnika z piłką, jednak otrzymany blok w plecy utrudnił obrońcy możliwość wykonania takla. Siła kontaktu w plecy była wystarczająca, aby przeszkodzić w wykonaniu powalenia i w związku z tym należy uznać, że flaga była słuszna. Bardzo ciekawa sytuacja związana z oceną kompletności podania. Obejrzyjmy jedną z akcji podaniowych z meczu w Krakowie. Sędziowie na boisku ocenili, że zawodnik ataku od momentu pierwszego kontaktu z piłką aż do upadku na ziemię był w trakcie procesu łapania podania. Zawodnik upadający na ziemię podczas tego procesu musi do samego końca utrzymać kontrolę nad piłką. W tej sytuacji piłka wypadła, a zatem decyzją na boisku było niekompletne podanie. Niemniej jednak, na podstawie dostępnego nagrania, wydaje się, że zawodnik ataku ukończył proces łapania wcześniej i upadając na ziemię, był już zawodnikiem posiadającym piłkę. Zauważmy, że zawodnik pewnie chwycił piłkę w powietrzu, kontrolował ją, dotknął ziemi w boisku stopami i był w stanie zabezpieczyć piłkę. Te wszystkie elementy sprawiają, że to podanie należy uznać za kompletne. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia momentu zgubienia piłki. Niestety piłka w kluczowej chwili jest zasłonięta przez zawodnika, więc nie można z całą pewnością ocenić, w którym momencie wypadła z rąk zawodnika. Jeśli zgubienie miałoby miejsce zanim upadł on na ziemię, to nastąpiłoby tzw. catch and fumble i drużyna obrony mogłaby piłkę podnieść. Jeśli piłka wypadłaby w momencie uderzenia w ziemię, to stałaby się martwa i drużyna ataku otrzymałaby pierwszą próbę. Jeszcze jedna sytuacja z Krakowa. W tej akcji została rzucona flaga za przewinienie osobiste, nadmierną ostrość w grze. Faktycznie uderzenie wykonane przez obrońcę było nielegalne, jednak po analizie nagrania wydaje się, że to nie powinna być flaga jedynie za unnecessary roughness, ale po prostu za targeting. Wszystkie warunki opisane w przepisie 9.1.3 wydają się być spełnione. Zawodnik obrony pochyla głowę, inicjuje kontakt wierzchołkiem kasku i mocnym uderzeniem atakuje przeciwnika. Flaga, która została rzucona, powinna być zatem za przewinienie osobiste targeting. Sytuacja z meczu w Białymstoku. Popatrzmy na oznaczonych zawodników linii ofensywnej i ich pozycję w momencie, kiedy wykonywane jest podanie do przodu. Zawodnicy nieuprawnieni do łapania podania mogą przed podaniem wybiec co najwyżej 3 yardy poza strefę neutralną. Jak widzimy w tej sytuacji, oznaczeni zawodnicy znajdowali się znacznie dalej, a zatem popełnili faul IDP. W komentarzach pod postem z poprzednim odcinkiem
omawialiśmy wyjątek do przepisu o IDP dotyczący braku faulu w sytuacji legalnego wyrzucenia piłki poza boisko. Na pierwszy rzut oka obie sytuacje mogą wydawać się podobne, ale tak nie jest. W oglądanej sytuacji zawodnik podający do końca stara się znaleźć receivera i szuka możliwości podania do niego, a jego intencją nie jest jedynie pozbycie się piłki poprzez wyrzucenie jej poza boisko. W tym przypadku wyjątek nie ma zastosowania i na boisku powinna pojawić się flaga za IDP. Kolejna sytuacja z meczu w Białymstoku. Popatrzymy na oznaczonego zawodnika. Jak widzimy, zawodnik ten celowo wystawił nogę, aby zahaczyć zawodnika ataku i spowodować jego upadek. Jest to faul, przewinienie osobiste, podcięcie. Jest to niebezpieczny sposób blokowania i na boisku powinna pojawić się flaga. To wszystkie sytuacje w tym odcinku. Jak zawsze zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach. Dziękujemy za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.